Witam Ciebie serdecznie. Czy znasz metodę TAIA? They ask, you answer. No i właśnie w tej metodzie będzie dzisiejszy odcinek, to znaczy zebraliśmy takie pytania, które dotyczą wdrożenia. Pytania, które słyszymy od Was najczęściej, skonsultowaliśmy też sobie z całym zespołem i wdrożeniowym, i z częścią sprzedażową. I my zebraliśmy to właśnie w jedną taką prezentację i dzisiaj w tym odcinku odpowiemy na te najczęściej zadawane pytania. Tak więc w trosce o Twój czas lecimy z konkretami. Żeby poszło nam to sprawniej i żebyśmy to wszystko mieli tak zebrane i przygotowane, stworzyliśmy prezentację. Najczęściej zadawane pytania wdrożenia Bitrix24, czyli właśnie czy wdrożenie, ile kosztuje. No i tutaj sobie przejdziemy przez te wszystkie pytania po kolei. Pierwsza część będzie dotyczyła, zobaczcie, aż 4 części dotyczą samego wdrożenia, właśnie takie ogólne. Potem mamy taką sekcję dotyczącą ceny, o tym też sobie porozmawiamy. Następnie mamy czas, no i tematy takie organizacyjne, to będzie taka nasza czwarta kategoria, czyli mamy 4 kategorie, w ramach których będziemy się poruszać pytania dotyczące wdrożeń. To co? Idziemy do pierwszej kategorii, czyli do tych pytań ogólnych, jeżeli chodzi o samo wdrożenie. Pierwsze pytanie, co w ogóle obejmuje to wdrożenie, co dokładnie robicie i jakie usługi świadczycie? No i żeby móc odpowiedzieć dobrze na to pytanie, to trzeba znać cel wdrożenia. Oczywiście możemy sobie mówić, że każde wdrożenie jest indywidualne, elastyczne, dostosowujemy to pod klienta. Tak, to wszystko prawda. Natomiast gdybym chciał tak odpowiedzieć, to jak najbardziej skondensowaną wersją, to w ramach wdrożenia skupiamy się na tym, żeby jak najszybciej, jak najefektywniej przeprowadzić klienta od procesu stanu obecnego, w którym się znajduje, do celu, do którego dążymy w ramach wdrożenia. Czyli zobaczmy sobie tutaj, ważne jest to, żeby mieć zdefiniowany cel danego wdrożenia. I to obejmuje wdrożenie, czyli zbadanie tego stanu obecnego, określenie procesów, jeżeli tego klient nie ma, ewentualnie sfeedbackowanie tego procesu, no i realizacja tego w praktyce, tak żeby na koniec dnia biznesowo móc powiedzieć to, co sobie zakładałem, to, co chciałem osiągnąć w takim celu biznesowym w ramach korzystania z Bitrix24, w ramach wdrożenia, zostało zrealizowane. Więc tak bym odpowiedział na to pytanie i to robią nasi wdrożeniowcy na co dzień z klientami, pozwalając im zaoszczędzić czas, pieniądze, nerwy przy robieniu tego samodzielnie. Czy wdrożenie to też szkolenie pracowników? Tak, to jest dosyć ważny element. To znaczy, my już na w ogóle wczesnym etapie wdrożenia zawsze staramy się budować zespół, żeby też byli na przykład pracownicy, którzy będą pracować na Bitrixie, tak żeby oni byli też częścią samego wdrożenia. Ma to wiele zalet z tego względu, że potem jak już mamy to wdrożone, to mówimy hej, zobaczcie, zespół też jest współautorem tego, zna to lepiej, łatwiej się do tego przekonuje, mnóstwo z tego korzyści. Natomiast też często dostajemy pytanie, no ale przyjdzie nowy pracownik i co wtedy? I zabezpieczamy to w ten sposób, że po pierwsze są szkolenia. Często te szkolenia robimy w wersji nagrania, plus baza wiedzy dołączona do etapu takiego powdrożeniowego, że ta wiedza jest zebrana, przychodzi nowy pracownik i już ma materiały szkoleniowe, jak korzystać z wdrożonego systemu. Tak więc tak, ten czas wdrożeniowy również jest przeznaczony na szkolenie pracowników i to jest bardzo ważny element. Natomiast on też dla części zespołu się dzieje już po prostu od początku samego wdrożenia. Ile czasu ja, mój pracownik, będzie musiał na to poświęcić? No i to jest świetne pytanie. Odpowiedź brzmi: to zależy, ile chcesz. To znaczy, to jest tak, żeby była też pełna jasność, sami też nie bez jakby konsultacji z klientem nie jesteśmy w stanie zrobić tego dobrze biznesowo. To znaczy, ta potrzeba feedbacku chociażby to jest taki element minimum, który jest potrzebny do zaangażowania się. Natomiast są klienci, którzy mówią, że chcą bardzo się mocno angażować, chcą zobaczyć też, jak to robimy i tak dalej, żeby móc potem no więcej rzeczy móc modyfikować. O tym powiem sobie w następnych częściach. Natomiast są też klienci, którzy mówią, jakby przygotowujcie propozycje w ramach takich cotygodniowych sprintów, spotkań, pokażecie nam postępy prac. Tak więc jeżeli miałbym powiedzieć, jaka jest takie minimum, zakładałbym na czas wdrożenia 2 godziny w tygodniu. Myślę, że to jest jakby osiągalne w ramach takiego spotkania. Natomiast dużo też zależy od tego, ile ty chcesz poświęcić na to czasu, jakby zaangażować się. Część nawet działań nasi klienci robią sami. To znaczy mówią, dobra, to my to zrobimy, a wy zajmijcie się tym i tym na przykład. Dzięki temu też zaoszczędzają te godziny robocze do zrealizowania na przykład na coś bardziej skomplikowanego, czy coś, co jakby oni potrafią, już robią we własnym zakresie, co też jest jakby jak najbardziej dopuszczalne. Tak więc tutaj odpowiedź brzmi, takim zakładam minimum 2 godziny, no ale wiadomo, im więcej, tym lepiej. Te 2 godziny oczywiście domyślnie w ujęciu tygodniowym. Przechodzimy do drugiej serii pytań w ramach części wdrożenia,
Czy będę mógł korzystać z Bittrex24 w trakcie wdrożenia? Czy muszę czekać do jego zakończenia? No i to jest też bardzo ciekawe pytanie, ponieważ my zawsze jesteśmy zwolennikami, żeby móc jak najszybciej już korzystać z systemu. Chodzi o to, żeby chociażby się przyzwyczaić do jego układu, do jego wyglądu, samemu coś poklikać. Często mówię, bez obaw nie zepsujecie. Natomiast na przykład jeżeli konfigurujemy przykładowo jakiś proces w CRM-ie, no i on jest jakby tak, to się nazywa na produkcji, czyli on jeszcze nie jest ukończony, wtedy do niego dostęp raczej mają te ograniczone osoby, tak żeby też jeszcze nie testować czegoś, co nie jest gotowe. Natomiast właśnie, a propos testowania, to jest też dosyć istotny element, żeby robiąc już wdrożenie, jak najszybciej móc testować, czyli żeby to było w takich właśnie iteracjach, czy tam sprintach, tak to nazywamy, żeby jak najszybciej też można dawać tak informację zwrotną, hej, słuchaj, dokładnie tak to miało wyglądać, albo trochę inaczej. No i zawsze też jestem, to widać też po naszych klientach, że jak sami to szybciej jakby dostają Bittrexa gotowego do korzystania, takiego do przetestowania, to łatwiej też im dawać po prostu feedback, wiadomość zwrotną, że to jest już na tym etapie, na którym miało być, albo jeszcze coś potrzebujemy jakiś dokonać przeróbek. Czy programujecie także aplikacje do Bittrexa lub modyfikujecie kod programu? Tu przy wersjach serwerowych te możliwości od razu bym zaznaczył, modyfikowania kodu są większe. W wersji chmurowej takiej możliwości nie ma. Natomiast też mamy dosyć często pytania na przykład integracji Bittrexa z czymś jeszcze i tutaj raczej bazujemy na takich narzędziach low, no-codowych, na przykład Zapier bądź Make, żeby zintegrować te dwa oprogramowania. Przy bardzo dużych jakby takich integracjach czy jakichś elementach dedykowanych mamy też współpracujące software house'y, które znają już Bittrexa, no i wtedy zawsze to konsultujemy, zanim jakby też coś zaproponujemy klientowi, czy na przykład robimy taką aplikację, to zawsze to konsultujemy, mniej więcej szacujemy, oceniamy, jak to wygląda. Tak więc tak, odpowiedź brzmi tak, natomiast zawsze no to już wtedy z klientem indywidualnie określamy, robimy taką specyfikację, jakby ta integracja, aplikacja, element kodu miałby działać, funkcjonować. Czy jesteś w stanie dostosować wdrożenie do moich specyficznych procesów? To jest jedno z ciekawszych pytań. Tutaj każdy chyba uważa, że jego procesy są specyficzne. My już robiąc setki takich wdrożeń widzimy pewne schematy, widzimy pewne rozwiązania, które działają bądź nie działają i o tym też mówimy i konsultujemy. Natomiast żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, wymaga to analizy przedwdrożeniowej i to jest ten element pewnej ścieżki, którą realizujemy, czyli właśnie w ramach takiej analizy przedwdrożeniowej oceniamy, czy ten specyficzny proces jest możliwy do osiągnięcia w Bittrexie. I to jest coś takiego, gdzie nie wydajemy pieniędzy już na robienie tego na produkcji i wtedy się drapiemy po głowie i mówimy, może jednak się tego nie da. Trochę to porównam do domu, to jest tak jakby bez projektu byśmy budowali dom i stwierdzili potem, kurczę, jednak ten teren nie nadaje się do budowania domu, a robimy to przed tym elementem jakby właśnie wdrożenia, czyli oceny samego procesu. Więc żeby odpowiedzieć tak rzetelnie na to pytanie, to analiza przedwdrożeniowa jest tym miejscem, tym elementem, który pozwoli to ocenić, zweryfikować, no i też zaproponować dalsze rozwiązania. A jeżeli chcesz dowiedzieć się trochę więcej na temat, jak wygląda taka analiza przedwdrożeniowa w praktyce, to tu poniżej znajdziesz też linka do naszego artykułu, gdzie to opisaliśmy. Natomiast tak wstępnie sobie tutaj przejdziemy, czyli mamy tak naprawdę 4 główne etapy, w której w pierwszym etapie określamy sobie stan obecny, analizujemy procesy, potem mamy wybór odpowiedniego, tutaj wstęp już takiej do dokumentacji, wybór pierwszego segmentu do wdrożenia potencjalnie, następnie drugi warsztat, w którym już omawiamy sobie konkretne rozwiązania, no i w etapie czwartym mamy podsumowanie, tak więc tutaj wszystko znajdziesz też w tym artykule na naszym blogu. Czy macie gotowe szablony wdrożeniowe? I tak, i nie. To znaczy są pewne procesy, które są standardowe i je proponujemy i wtedy korzystamy z takich gotowców przy konsultacji z klientem, pokazując, inspirując klient mówi, o tak, dokładnie, to jest to, o co mi chodziło. I też jesteśmy w trakcie opracowywania takich gotowych szablonów. Być może jak już to oglądasz, to mamy tego znacznie więcej. Per dana branża. Obecnie branża OZE to będzie ta branża, dla takiej gotowca wygenerujemy, natomiast pracujemy też nad innymi. To wynika z tego, że już bazując na naszym doświadczeniu widzimy, które jakby procesy są standardowe i które są wykorzystywane w danej branży i żeby też zaoszczędzić czas klientów, żeby rozpisywał swoje procesy, też proponujemy, jak to wygląda, takie przekazując dobre praktyki. Czy całe wdrożenie odbywa się na moich oczach, czy też poza nimi? I to pytanie dosyć często się pojawia, to znaczy wdrożenia, ten czas wdrożeniowy jest czasem w 100% do zarządzania i wykorzystania przez Was jako naszych klientów. To znaczy ten czas nie jest dzielony osobno na szkolenia, osobno na wdrożenie,
wdrożenie osobno na spotkania. On obejmuje po prostu cały czas, który poświęcamy na działanie dla Was, dla naszych klientów. I teraz w ramach takiego wdrożenia i tego czasu spędzonego, no to wiadomo, są spotkania, takie te sprinty tygodniowe, w których sobie rewidujemy postępy prac. Są też działania, które po prostu, no, żeby nie przepalać czasu też klientów, to wykonujemy na tak zwanym zapleczu, czyli wtedy po prostu realizujemy to, co sobie wypracowaliśmy na spotkaniu założenia. Mówimy, dobra, to zrobimy to do następnego spotkania przykładowo i ten czas pomiędzy spotkaniem a spotkaniem jest przeznaczony na tą pracę operacyjną. W międzyczasie też gdzieś możemy dawać informację zwrotną. My też dokładnie taki czas raportujemy, dzięki temu też wiecie, ile dokładnie na co który czas został przeznaczony i wtedy macie też informację na tym, ile po prostu czasu na tym zapleczu pracowaliśmy w ramach tego procesu. Raporty są dostępne w czasie rzeczywistym, ale też mamy takie raportowanie tygodniowe. I tak samo ze szkoleniami, jak realizujemy szkolenia, no to też właśnie w ramach tego obrębu czasowego. Czy wdrożenie jest zdalnie, czy stacjonarnie? 9 albo 95, no w sumie tak, jakieś dokładnej statystyki pewnie nie prowadzę, ale zdecydowana większość to są wdrożenia zdalne. Wynika to z tego, że też pracując zdalnie możemy więcej też pokazać, łatwiej jest udostępniać ekran. Często te spotkania wtedy też nagrywamy. Okazuje się, że jest wygodniej dla klientów, natomiast te 5% to faktycznie, jeżeli tego wymaga sytuacja, to też jest właśnie ten element, o którym wspomniałem na początku odcinka, elastyczności, to znaczy jeżeli wymaga tego, żebyśmy pojechali, to też nie stanowi to większego problemu. Przyjeżdżaliśmy do kilku naszych klientów stacjonarnie, gdzie bardzo im zależało na tym, żeby nam coś pokazać, zobrazować pewne procesy, więc też ta forma stacjonarna jest dopuszczalna. Co daje mi wdrożenie? Dlaczego nie mogę korzystać z Bittrexa z pudełka, czyli po prostu takie, że kupuję tego Bittrexa i sobie z niego korzystam? No i odpowiedź na to pytanie brzmi: możesz, natomiast wychodząc z założenia, że jeżeli wydajesz pieniądze na jakieś oprogramowanie, w tym wypadku Bittrex, który jest naprawdę, ma mnóstwo funkcji i wiele różnych opcji, no to warto byłoby wycisnąć z niego tak na maksa, tyle ile mam możliwości, a nawet i może trochę więcej. Często też z klientami, którzy już mają Bittrexa i się do nas zgłaszają, nawet w ramach takiej bezpłatnej konsultacji, po takim spotkaniu mówią: kurde, gdybyśmy się zgłosili więcej, to zupełnie inaczej byśmy do tego podeszli, byśmy korzystali z tej funkcji, ale my nawet o tym nie wiedzieliśmy, że to może robić Bittrex. I to dokładnie daje Ci wdrożenie. To znaczy, płacąc za wdrożenie, zyskujesz też mnóstwo setek, tysiące tak naprawdę godzin spędzonych przez osoby, które z naszego zespołu wdrażają Bittrexa dla różnych klientów i dzielą się tymi doświadczeniami. Czy jestem w stanie wdrożyć Bittrex 24 samodzielnie? I tutaj w ramach odpowiedzi posłużę się przykładem z webinaru. Zresztą bardzo zachęcam do obejrzenia, jak się przygotować do wdrożenia systemu CRM. I tym zdjęciem, to znaczy kiedy ze szwagrem postanowiliście zaoszczędzić trochę kasy na fachowcu. I odpowiedź brzmi, żeby już tak odpowiedzieć na pytanie: oczywiście, że możesz zrobić to samodzielnie. Natomiast warto sobie zadać pytanie, czy warto. To znaczy, poświęcając czas na naukę systemu, popełniając przy tym mnóstwo błędów, nie oszukujmy się, robiąc to po raz pierwszy, ciężko jest to robić dobrze, popełnisz dużo błędów, zapłacisz za to podwójnie, potrójnie czasami, poświęcisz na to dużo czasu, a i tak ten efekt nie do końca może być satysfakcjonujący, jak to widać na tym obrazku. No i to jest właśnie to, dlaczego warto wdrożyć Bittrexa przy wsparciu osób, firm, które robią to profesjonalnie, no bo pozwalają właśnie zaoszczędzić ten czas, nerwy, pieniądze tak naprawdę na koniec dnia, no bo zaoszczędzone pieniądze, czyli zainwestowane pieniądze na wdrożenie oprogramowania zwracają się wielokrotnie poprzez to, że ta firma działa sprawnie, ludzie nie marudzą, że coś nie funkcjonuje, no i czy automatyzację, czy też po prostu przeszkolony dobrze zespół zupełnie inaczej i efektywniej może pracować, wykonując swoją pracę taką na co dzień. Tak więc to jest odpowiedź na pytanie, czy można wdrożyć to samodzielnie. Można, natomiast warto zadać sobie pytanie, czy warto. Dlaczego warto wdrożyć Bittrexa z Etrix? I tu jest tak naprawdę kilka takich filarów, fundamentów, dlaczego to warto zrobić. Po pierwsze, bezpieczeństwo, to znaczy bazując na naszym doświadczeniu, jeżeli macie jakieś problemy z Bittrexem, z oprogramowaniem, to macie takie wsparcie na pierwszej linii, że to wy nie musicie się z tym użerać, tylko jakby to trafia do nas, my to pomożemy wam rozwiązać.
Druga rzecz to jest zaoszczędzony czas, czyli sam proces wdrożenia jest dobrze przygotowany, jest efektywnie wdrożony. Trzeci filar to jest zespół, ludzie, którzy nie mają jakby uprzedzenia wtedy do działania w nowym oprogramowaniu, po prostu są dobrze wyszkoleni, działa to pod ich procesy, no i też pomagamy Wam jako naszym klientom przeprowadzić cały zespół w takiej cyfrowej transformacji. Tutaj jak dokładnie wygląda taka współpraca z nami jest opisane na naszym blogu, też jest to podlinkowane pod tym materiałem, natomiast właśnie tu zaczynamy od konsultacji, dobrania odpowiedniej wersji licencji, to też jest szalenie istotne i przy okazji też zachęcam do odcinka, w którym opowiadam, którą licencję Bittrexa wybrać, podpowiadając właśnie, dzieląc się naszym doświadczeniem. Tutaj też element edukacyjny, czyli cały kurs, który pomaga też właśnie zespołom, jak to zrobić dobrze. No i potem mamy już ten element właśnie startu wdrożenia, ustalenia priorytetów, wdrożenie priorytetu oraz testowanie, no i wybór następnego priorytetu, czyli widzicie też, że jesteście prowadzeni krok po kroku przez cały ten proces wdrożenia, z tym też łącznie, że macie jakby kontrolę nad procesem, no bo mamy raportowanie, mamy spotkania takie cykliczne, tak więc tutaj to są te korzyści, które są związane z tym, że robicie to z nami, z osobami, które się znają na tym, no i zjadły zęby, połamały palce, jak to się mówi na klawiaturze w ramach tego wdrożenia. Wszystko po to, żebyście wy tego nie musieli robić. Czy muszę kupować Bittrex 24 przed wdrożeniem? Nie musisz. To znaczy mamy możliwość udostępnienia Tobie na 30 dni takiej wersji bezpłatnej, na której, no to jest wersja, na przykład wersji Professional lub Standard. Możemy już robić wstępną konfigurację i wdrożenie systemu. To będzie też już taki portal, który po tych 30 dniach to nie jest tak, że potem to idzie do kosza i od nowa. Natomiast wtedy już po tych 30 dniach należy wykupić wersję płatną. Natomiast na sam start nie musisz, możemy skorzystać z tej takiej funkcji dla nas. My jako partnerzy mamy taką możliwość na 30 dni uruchomić wersję właśnie taką testową, demo, jakkolwiek to zwał, natomiast nie musisz od razu inwestować i kupować Bittrexa. Czy wdrożenie jest dodatkowo płatne i czy wdrożenie jest płatne z góry? To może te dwa pytania odpowiem za jednym razem. I tutaj w ramach wdrożeń, tak, wdrożenia są płatne i wdrożenia są płatne jednorazowo z góry. Przedstawiam cennik, który obecnie obowiązuje. Być może jak to oglądasz, ten cennik uległ zmianie, natomiast no, stan obecny jest następujący. Mamy dwa takie formy główne współpracy. Pierwszy to jest pojedynczy pakiet, czyli tak w ramach elastycznego pakietu się kupuje 10, 20 bądź 40 godzin i to są ceny za dany pakiet godzinowy. One są do wykorzystania w ciągu 30 dni od pierwszego spotkania, od uruchomienia danego pakietu, czyli to ty też jakby nie zobowiązujesz się z nami żadną umową długoterminową, że musisz wykupić na przykład, nie wiem, 100 tysięcy, 100 godzin, dobierasz dany pakiet godzinowy. Co prawda, jeżeli na przykład chcesz większy zakres godzinowy w danym miesiącu, czy w danym pakiecie 30 dni, oczywiście taką możliwość jest. Kilku właśnie klientów takich wdrożeń mieliśmy, że od razu powiedzieli, że 100 godzin od tego zaczynamy, bo chcemy sprawnie działać. My też zawsze w ramach takiej pierwszej bezpłatnej konsultacji, którą znajdziesz tutaj w prawym górnym rogu na naszej stronie, pomagamy dobrać, podpowiadamy mniej więcej, jaki pakiet byłby dobry. I to jest ta ścieżka pierwsza, czyli taki pojedynczy pakiet. Natomiast biorąc pod uwagę, że są klienci, którzy chcą z nami działać właśnie długoterminowo, takie wdrożenie przeważnie trwa 3 do 6 miesięcy, tak standaryzując. Zawieramy wtedy taką umowę na 3 miesiące i to jest taki minimalny okres, w której właśnie mamy, że ok, to co miesiąc mamy, czyli tak tutaj akurat na 3 miesiące to w ciągu 90 dni, czyli na cały czas ten trwania umowy. Mamy pakiet na przykład 20 godzin, czyli 3 razy 20 godzin i wtedy też płatność mamy 3 razy kwotę z danego pakietu. Tutaj jak widać te ceny w ramach tych pakietów 3-miesięcznych, tych dłuższych są o około 25% niższe. Tak więc też wychodzi to znacząco taniej. No tutaj szczególnie na tych pakietach wyższych ta różnica jest naprawdę znacząca w kontekście samego wdrożenia. Tak więc tak wygląda cennik wdrożeniowy i one są płatne z góry, czyli to przed rozpoczęciem współpracy to jest u nas taki warunek, że zanim zaczniemy działania, to pierw jest ten element, po to też mamy bezpłatną konsultację, żeby tutaj w ramach tego sobie to ocenić, potem jest analiza przedwdrożeniowa, jeżeli na przykład klient nie ma procesów i potem są pakiety wdrożeniowe. Dobra, mam nadzieję, że odpowiedziałem, a my przechodzimy do następnego pytania. Czy jest opcja rozliczenia projektowego zamiast godzinowego? No i tutaj w
poszczególnych przypadkach, czyli na przykład jeżeli mamy konkretną funkcję z takich naszych gotowców, to wtedy jest rozliczanie oczywiście projektowe i to jest już z góry podana stawka. Czasami też przy niektórych aplikacjach czy integracjach wtedy to wykorzystujemy rozliczenie projektowe, jak jest dokładnie określona specyfikacja. I to w takich sytuacjach mamy rozliczenie projektowe. No ono jest znacząco mniejszościowe, jeżeli chodzi o pakiety wdrożeniowe, ale tak, taka opcja jest możliwa. Ok, to przechodzimy do następnej kategorii, czyli czas. I pierwsze pytanie, skąd mam wiedzieć, ile godzin kupić? I tutaj odpowiedź brzmi, to zależy, to znaczy właśnie po to jest też bezpłatna konsultacja, w ramach której ustalamy sobie takie odpowiedzi na pytania jak jaki jest priorytet wdrożenia, jakie miało być zaangażowanie czasowe po stronie Twojej jako klienta, po naszej, jakie cele też chcesz właśnie osiągnąć w ramach takiego wdrożenia, zespół, który miałby być przez to przeszkolony i tutaj też my z naszej strony właśnie w ramach takiej bezpłatnej konsultacji, bądź też po analizie przedwdrożeniowej dokonujemy rekomendacji, co też jest dosyć istotne, jak wspomniałem przy cenniku, masz tą elastyczność, to znaczy jeżeli na przykład nie jesteś pewny i współpracujemy po raz pierwszy i no nie wiem, miałeś złe doświadczenie z firmami wdrożeniowymi, okej, zacznij od pakietu 10 godzin, i tak niektórzy klienci robią. Potem po tym pakiecie na przykład mówią, dobra, to teraz my sobie to przetestujemy i potem wchodzą na przykład na pełne zaangażowanie na 40 godzin. Właśnie po to jest ta elastyczność w ramach pakietu wdrożeniowego, że to ty decydujesz jak szybko, w jakim tempie, a my naszą rolą jest tylko podpowiedzieć, zasugerować mniej więcej, bazując na naszym doświadczeniu, ile czasu, który pakiet byłby Tobie najbardziej wskazany, najbardziej optymalny. Ile trwa takie wdrożenie? Przedział czasowy. No i tu moja najbardziej ulubiona, a jednocześnie znienawidzona odpowiedź. To zależy, ale tak, żeby bazować na jakichś próbkach i danych, które u nas są. Przeważnie wdrożenie trwa 3 miesiące, 3 do 6 miesięcy to jest taki powiedzmy element, który bym liczył, jeżeli chodzi o to element wdrożeniowy. I uwaga, przez wdrożenie mam na myśli też cały proces. Nie tylko jakby postawienie tego i skonfigurowanie i przetestowanie, ale też odpowiedzi na pytania zespołów, szkolenia, feedbacki od zespołu, poprawki, na przykład no bo w trakcie się okazało, że jeszcze coś by było potrzebne, jeszcze jakiś pomysł padł do głowy. Tak więc mniej więcej takie założenie czasowe bym założył, bazując na doświadczeniach. No ale też historycznie mamy wdrożenie, które trwa 3 lata, no bo już cały czas jakby są pomysły do tego, co dołożyć, co tam zmienić i tak dalej. I to jest współpraca ciągła. Tak więc to też jest mocno indywidualne, no ale tak, żeby właśnie nie pozostawiać tylko z odpowiedzią, to zależy, to tak bazując na takich przykładach. No, najkrótsze wdrożenie, które zrobiliśmy, też trwało 14 dni, nie? Tak więc to też ta skala jest naprawdę dosyć szeroka i tutaj dużo zależy właśnie od celów i też zaangażowania po drugiej stronie, jeżeli chodzi o takie wdrożenie. Co jeśli nie starczy nam godzin? Skąd mam wiedzieć, że ich wystarczy? No i tutaj w ramach tego po pierwsze stan godzinowy będziesz otrzymywał też raporty cotygodniowe, w których będą informacje, ile tych godzin jest, ile zostało, na co zostało zrealizowane, czyli jest taki podgląd też jakby w czasie rzeczywistym, a jeżeli tych godzin nie starczy, no to właśnie po to jest też ta forma elastyczna, że mówimy ok, dobra, no to dokupujemy godziny i to ty dobierasz, w jakim pakiecie godzinowym chcesz kontynuować działania. Czasami nawet wystarczą na przykład, nie wiem, 2 godziny, to też dla klientów, którzy kontynuują takie w ramach, takie mini pakiety są u nas dostępne. Czy przed wdrożeniem podpisujemy jakąś umowę? Tak, to znaczy mamy ogólne warunki usług i z każdym z klientem, z którym zaczynamy współpracę, właśnie wysyłamy takie ogólne warunki umowy do akceptacji, tak więc tutaj też te formalności po stronie Twojej jako klienta są zminimalizowane, natomiast one tam właśnie określają zasady współpracy, też zabezpieczają informacje, które nam przekazujecie, też określają, co należy do naszego zakresu, do Waszego. To jest takie ogólne warunki właśnie usług, tak jak wspomniałem, takie OWU, z którym mamy z każdym klientem i on po prostu fajnie nam standaryzuje, opisuje też zasady współpracy, jak będziemy działać i tak dalej. Tam są wszystkie takie szczegóły. Natomiast to nie jest taki dokument skomplikowany prawniczo, że jest niezrozumiałym językiem. To jest właśnie element, on służy temu, żeby wystandaryzować, też poinformować, jak to działa, jak to funkcjonuje, gdzie nam zgłaszać pewne rzeczy i tak dalej. Czyli usprawnia współpracę zarówno z perspektywy Twojej klienta, jak i naszej osób, które działają operacyjnie w ramach wdrożenia dla Ciebie Bittrexa. Czy dane, które Wam przekazuję, są w jakiś sposób chronione?
Tak, właśnie w ramach OWU jest też zapis o tym, że my zobowiązujemy się do tego, żeby te informacje, które zostały nam przekazane, na przykład jakieś procesy, know-how firmy i tak dalej, żeby z naszej strony nie było wycieku, żebyśmy je zabezpieczyli. Tak więc to są te zakresy, które są właśnie między innymi określone i opisane w OWU. To już właściwie tyle. Udało się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Mam nadzieję, że merytorycznie starałem się też nie przeciągać i odpowiadać po prostu konkretnie, ale też bazując na jakichś przykładach, żeby to nie było takie odpowiedź, właśnie to zależy, bez jakiegoś konkretu. Tak więc przechodząc do podsumowania, jeżeli chcecie przetestować Bittrexa albo macie jakieś pytania do samego wdrożenia, do procesu wdrożenia, to myślę, że najlepiej będzie umówić się właśnie na bezpłatną konsultację. Znajdziecie ją na naszej stronie. Linki do artykułów, do materiałów takich dodatkowych też znajdziecie w opisie tego wideo bądź na naszej stronie, w zależności od tego, gdzie to oglądacie. No i tutaj jeszcze właśnie tak kilka słów, dlaczego warto z nami dokonać takiego wdrożenia. No to znamy Bittrexa i znamy go od środka i popełniliśmy i spędziliśmy w nim mnóstwo czasu, dzięki temu teraz ty nie musisz tego robić. Pokażemy, jak wybrać najlepszy sposób wdrożenia i zaoszczędzimy twój czas, no i też na pewno nerwy. No i skonsultujesz właśnie to z ekspertem za darmo w ramach tej bezpłatnej konsultacji. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że dostarczyłem tobie wartość. A jeżeli na jakieś pytanie nie odpowiedziałem, to skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Tam śmiało możesz je nam zadać i na pewno udzielimy odpowiedzi. Kłaniam się nisko i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.